My name is Rick and I am an alcoholic. Witam wszystkim, nazywam się Ryk i jestem alkoholikiem. My sobriety date is June 25th, 1991. Moja data trzeźwości jest 25 czerwiec 1991 rok. And it is a tremendous privilege and honor to be with you here today. Sydney is my sister in sobriety, so it makes a lot of you extended family, nieces, nephews, cousins. I'm very, very honored to be with you here this morning. To jest wielki zaszczyt i przywilej, że mogę tutaj być z wami. Sydney jest moją siostrą w trzeźwieniu, mamy tego samego sponsora, więc wy jesteście moją dalszą rodziną. Kuzyni, kuzynki, to jest super i wielki zaszczyt dla mnie. I really love to drink, and it caused me tremendous failure in every area of my life. And today we're going to explore steps 4 and 5, some of the major flaws in my person that occurred as a result of that journey. Ja po prostu kochałem picie i te picie powodowało, że miałam wiele porażek w swoim życiu. I dziś chciałabym spojrzeć bliżej na kroków 4 i 5, żeby spojrzeć, gdzie moje wady charakteru spowodowały, że miałam te porażki w swoim życiu. These two steps in particular are mentioned as steps that none of us like. I think it's page 25 that says, none of us like the self-searching, the leveling of our pride, and the confession of shortcomings. Że to bardzo często jest tak, że te dwa kroki to nie są takie lubiane kroki. Ludzie nie lubią tych kroków. I nawet na stronie 25 jest to opisane, że prawie żadnemu z nas nie podobało się wnikanie w samego siebie, wyzbywanie się pychy czy wyznawanie swoich wad, czyli wszystko to, co składało się na pozytywne zakończenie tego procesu. At the conclusion of step 3, it's mentioned after this beautiful prayer that it has little to no effect unless followed at once by a thorough and a fearless moral inventory of ourselves. Właśnie jak kończymy trzeci krok po tej pięknej modlitwie, to jest właśnie opisane, że efekt będzie ogromny, ale że nie przyniesie trwałych efektów, gdyby natychmiast po niej nie następował energiczny wysiłek, by zmierzyć się z sprawami, które w nas tkwiły i nas blokowały, oraz by się ich pozbyć. This morning, instead of going through line by line in the big book, I'm going to share with you mainly my experience of how I was taught to do this work. Ale dzisiaj zamiast czytania z Wielkiej Księgi, jak to funkcjonuje, będę opowiadał wam swoją historię, jak zostało to mi przekazane, jak to działało w moim życiu. Step 4 says that we make a fearless moral inventory of ourselves. 4 krok mówi o tym, że robimy odważny obrachunek moralny, inwenturę moralną. The beginning of that for me was the resentments, the number one offender. Początek tego u mnie były te urazy. Złoszczenie numer 1, te urazy. I was taught to make a timeline of my life and go back over those periods of time and list all the people, the institutions, and the principles during those different time frames
that caused me to be angry. Instrukcje, które ja otrzymałam, żeby zrobić taką oś czasu mojego całego życia i na tej osi umieścić wszystkie osoby, instytucje i zasady, które doprowadzały mnie do złości, które mnie złościły. So I carried a little notebook around with me for about a week, maybe 2 weeks, and just made notes. And all I did was make the list. No i ja przez około 2 tygodni miałam ze sobą taki mały notes i cały czas robiłem i dodawałam notatki. I robiłam notatki i cały czas pracowałam nad tą listą. Upon completion of the list, I had to take those names, that list, and begin to translate it across a page and make individual entries. The next entries after the list were what that person actually did that got me angry and how it affected me. No i jak skończyłam swoją listę, to musiałam to rozmieścić po prostu po takiej dużej kartce i napisać pojedynczą osobę i co ta osoba zrobiła, że spowodowałem, że byłem zły na tą osobę. What I did, or what I was taught to do, was to complete these first 3 actions before moving on. So I have the name or the institution or the principle, what about it that affected me, or what about it that they did, and what areas of myself were hurt, threatened, or interfered with. And I had to complete all of that before moving forward. No i u mnie, w moim doświadczeniu, tak jak mi zostało to przekazane, że ja musiałam te 3 etapy po prostu tam umieścić, że osoba, instytucja lub zasada, co oni mi zrobili i trzecie, na co to miało wpływ, co we mnie było poruszone. Upon the completion of those first 3 actions, it was explained to me that the reason I was to only go that far was because there was a transformation about to occur as I moved forward. And at that point, I really felt like I had been victimized by the world. No i powód tego, że miałam tylko napisać te 3 etapy, te instytucje, dlaczego byłem, co oni mi zrobili i jaki to miało wpływ na mnie, było to, że wytłumaczono mi, że to jest taki proces przejścia przez to wszystko i na koniec w tym procesie, w tych 3 etapach ja po prostu czułam, że ja byłam ofiarą tych wszystkich sytuacji. It was explained to me that victimization that I was feeling, or that fear that I was feeling, was infinitely grave and perhaps fatal if I held on to it. No i mi pokazano, czy powiedziano, że to, że ja się czuję i jestem przekonany, że jestem ofiarą tych całych sytuacji i że mam ten lęk związany z tymi sytuacjami, to jest po prostu śmiertelna sytuacja, że może mi doprowadzić do śmierci. So from there became a shifting of the gears where I think it's at the bottom of page 66, where it mentions this was our course. We realized the people who wronged us, though we did not like them, the way they disturbed us or treated us, their symptoms or the way they acted, they, like us, were also spiritually sick. Let me just find it. Okay. I jak zakończyłem spojrzenie na to wytłumaczyło mi to, co jest napisane na stronie 68, żeby spojrzeć na to trochę inaczej. I to jest napisane na stronie 68. Oto kurs, jaki obraliśmy. Zdaliśmy sobie sprawę, że być może ludzie,
którzy nas skrzywdzili, byli chorzy duchowo. Chociaż nie podobały się nam symptomy ich choroby i to, jak zakłócali nasz spokój, ludzie ci, tak jak my, również byli chorzy. Then I was introduced to a prayer for these people that I would offer them the same patience, the same pity, the same tolerance, the same love that I would offer a sick friend of mine. No i potem zaproponowali mi modlitwę dla tych osób, że poprosiłem Boga, aby pomógł mi okazać taką samą tolerancję, współczucie, cierpliwość, miłość, jak z radością okazywałbym choremu przyjacielowi. The prayer would sound something like this. Dear God, please help Rick. He is a sick man. Modlitwa tak trochę brzmiała w taki sposób. Boże, proszę pomóc Rickowi. To jest bardzo chory człowiek. Please give me the power that I don't possess to offer him the same patience, tolerance, and pity that I would grant a true friend. Boże, proszę pomóż mi okazać mu taką samą tolerancję, współczucie i cierpliwość, jak z radością okazywałbym choremu przyjacielowi. How can I be helpful to him? W jaki sposób mogę mu pomóc? Please keep me from being angry. Boże, chroń mnie od uczucia gniewu. Then I went back to my list and started looking at flaws in my character. Where was I selfish, self-seeking, dishonest, or afraid? No i potem wróciłem do tej listy i musiałam spojrzeć na moje wady charakteru, które spowodowały tą klęskę. Gdzie ja byłem samolubny, egoistyczny, gdzie ja się bałem. I need to backtrack just for a moment because there's a special prayer that I like to use whenever I do this type of work. No i chciałabym cofnąć na chwilę, bo jest taka specjalna modlitwa, z której ja korzystam, jak zaczynam robić taką pracę. When we move through the steps, I like to ask God to let me, in all the work I do, even in the very beginning, I asked God to set aside everything I think I know. I zanim jakiekolwiek pracę zrobię, nawet na początku, nawet jak zaczynam tą jakiekolwiek pracę z PA na początku, to proszę Boga, żeby mi odłożył na bok wszystko, co wydaje mi się, że wiem. Everything I know about you, about me, about this program, and about these steps. Wszystko, co wydaje mi się, że wiem o Bogu, o Tobie, o sobie i o tych krokach. For an open mind and a new experience of you, of me, of this program, and of these steps. Żebym miał nowe doświadczenie o Tobie, o sobie, o tym programie i tych krokach. And it's in step 4 that I add to that prayer the petition, please let me see the truth. I szczególnie w tym 4. kroku dodaję do tej modlitwy, proszę Cię Boże, żebym zobaczył prawdę. It's in this area where I need to see where I am selfish, dishonest, self-seeking, and afraid that I need the greatest help. No i właśnie tutaj muszę zobaczyć, w tym momencie, gdzie ja jestem egoistyczny, samolubny, nieuczciwy, pełen lęków i tutaj potrzebuję najwięcej pomocy. My ego wants to distract me from the truth. Moje ego nie chce, żebym widział prawdę.
Okay, here's an example. I was resentful at my father because he would never contact me or call me. No i tutaj jest taki przykład. Ja miałam wielką urazę do swojego ojca, bo on nigdy nie dzwonił do mnie, nie chciał się kontaktować ze mną. It affected my self-esteem because if he thought more of me as a son, he would certainly stay in touch. To miało wpływ na moje poczucie własnej wartości, bo jeśli on uważał, że jestem wartościowy syn, to by częściej dzwonił do mnie, by chciał być w kontakcie ze mną. It affected my ambition because it wasn't the relationship I wanted to have with my father. To miało wpływ na moje ambicje, bo to nie był taki związek, który ja wyobrażałam, że syn powinien mieć z ojcem. It affected my pride because I felt I was living without my father. I was not proud of that. Miało wpływ na moją dumę, bo uważałam, że syn powinien być w kontakcie i że ojciec powinien być dumny swojego syna i ja tego nie odczuwałam. I also didn't want other people to think of me in that respect, and I didn't want to disclose this to anybody. I ja nie chciałam, żeby inni ludzie myśleli gorzej o mnie i nie chciałam powiedzieć nikomu o tym. That fear affected my relationships with other people because in effect I wasn't being honest with them. No i właśnie ten lęk miał ogromny wpływ na moje relacje z innymi ludźmi, bo wtedy nie chciałam mieć nawet relacje z nimi. At that stage in my life, it really didn't affect my pocketbook. W tamtym okresie w swoim życiu to nie miało wpływu na moje finanse. The question of whether it affected my sexual relationships was open to debate. Some would think that the lack of feeling about myself would keep me from expressing myself completely and wholly to another person. So in that way, it was affected. No i czy to miało wpływ na moją sferę seksualną? Mogłabym to debatować, ale chyba tak, ponieważ że ja nie czułem się dobrze sam ze sobą, to bardzo trudno mi było tak zupełnie otworzyć się przed drugim człowiekiem. To w zasadzie tak, to też miało wpływ na moją sferę seksualną. So you can see how this resentment has now wounded my entire person. No to widzicie, jak ta uraza bardzo głęboko zraniła moją całą osobę. So in looking at where I was selfish, I had to understand that I wasn't seeing any other point of view or any other problem or any other need other than my own. No i tutaj widzicie, jak tylko myślałam o sobie, ta samolubność, bo nie patrzyłem z innej perspektywy, tylko ze swojej na tą sytuację. I wanted special treatment from my father. Ja chciałam po prostu, żeby ojciec wyjątkowo mnie traktował. I was wanting him to meet my needs or dependencies. Ja chciałam, żeby on spełniał moje oczekiwania, moje potrzeby. I was too concerned about myself and my needs. Ja byłem zbyt przyjęty sobą i swoimi potrzebami. I was self-seeking in that I was holding a resentment. Myślałam tylko o sobie, ponieważ ja trzymałem tą urazę. And by not disclosing it to anybody, I was taking actions, dishonest actions, in order to make me feel better about it. No i ponieważ nie chciałam mówić nikomu o tej urazy, to podejmowałem samolubne działania, żeby lepiej się poczuć o samym sobie. I was dishonest by not seeing or admitting where I was at fault.
Byłem nieuczciwy, ponieważ nie przyznałem się gdzie ja byłem w błędzie. Also by blaming my father for this problem. I również, że obwiniałam ojca za ten problem. By not expressing my own feelings or ideas. Jak po prostu obwiniałam jego i nie wyrażałem swoje uczucia, swoje pomysły. By hiding the reality of it and not facing up to the facts. Poprzez chowanie rzeczywistość, nie ujawnianie tej rzeczywistości i nie stawianie twarz w twarz rzeczywistością. By stubbornly holding on to inaccurate beliefs and being dishonest with myself. No i bycie nieuczciwym poprzez trzymanie się tych starych przekonań, tych starych nieuczciwych przekonań i nie bycie uczciwy sam ze sobą. I was afraid of other people's opinions. Ja bałem się, co inni o mnie pomyślą. Also of the rejection and abandonment there. I bałem się, że zostanę porzucony, zostawiony. I was afraid of expressing my feelings or my ideas. Bałem się, żeby wyrazić swoje pomysły, swoje uczucia. I was also afraid of being embarrassed for this resentment. No i też bałem się, że będę czuł się zżenowany tą urazą. So this led me in this particular resentment into step 5, where I now confess this material to my sponsor. I to właśnie, to wszystko, co tam opisałem, to doprowadziło mnie do 5. kroku, gdzie ja przyznałem się do swojego sponsoru to wszystko. What was exposed was that I had a belief and expectation that my father should have behaved more what I think a father should have. No i to, co zostało mi pokazane, że to była taka wiara, takie oczekiwanie, że ojciec powinien zachowywać się tak, jak ja uważam, że ojciec powinien się zachowywać. That he should have made me more proud of him and that he should have nurtured and been more proud of me. Że on powinien po prostu że ja powinienem być dumny z jego i że on powinien robić rzeczy, żebym był dumny z niego i że on powinien być dumny ze mnie. So that's the belief that I held, the false belief that I held that needed further action. I to było przekonanie, takie stare przekonanie, do którego trzymałem, co wymagało więcej działania. Today's visit is not about the further action, but I must report that I had a miraculous result with the willingness to tell the truth in step 5. Dzisiaj te dalsze działanie, o tym nie jest meeting, ale chciałabym wam powiedzieć, że poprzez to, że wyraziłem tą prawdę, cud się wydarzył po prostu. Rezultat to był po prostu cudem. The inventory moves forward from resentments into fears. Tą inwenturę, którą robimy, to przechodzi przez urazy do lęków. I had a lot of fear. Ja miałem bardzo dużo lęków. I was afraid of what other people thought of me. Ja bałem się, co inni o mnie myślą. I was afraid of upsetting others, afraid of confrontation. Ja bałem się, że ktoś będzie niezadowolony ze mnie. Bałem się konfrontacji. I was afraid of not being admired, appreciated, or loved. Ja bałem się, że nie będę
podziwiany, że nie będę doceniony, że nie będę kochany. I was afraid of not being capable, not being good enough. Ja bałem się, że taki jaki jestem, to nie wystarczy, że jestem niewystarczająco. I was afraid that I might get what I deserve for some of my conduct. Ja bałem się, że po prostu dostanę jakąś karę za to, co ja kiedyś robiłem. Że zasłużę na to, co dostanę. Zasłużyłem. I was afraid that people may see that I am actually not as good as I should be or different than how I may be acting. Ja po prostu bałem się, że ludzie będą widzieli, że nie jestem taki dobry, jak powinnam być, albo że nie jestem taki, jaki się zachowuję. I was afraid of being wrong. Bałem się, że będę w błędzie. Of being a bad parent, a bad son, bad husband, bad brother, just bad. Bałem się, że będę złym ojcem, złym synem, złym bratem, po prostu, że jestem zły. I was afraid that I may be left behind or abandoned or left to be completely alone. Bałem się, że wszyscy mnie zostawią, że zostanę zupełnie sam. I was afraid that I perhaps am on the wrong path with God. Bałem się, że nie jestem na tej drodze, na której powinnam być z Bogiem. I was afraid of financial insecurity or of poor health. Bałem się o swoje finanse, niepewność finansowa. Bałem się o złe zdrowie. I was definitely afraid of intimacy and being vulnerable. Bałem się o intymność między dwoma osobami, bliskość i bycie takim skłonnym do zranień. I came to believe when putting these things down on paper and talking with my sponsor several things about them. I dopiero jak spisałem to wszystko na kartce i zacząłem omawiać te rzeczy ze swoim sponsorem, zacząłem coś wierzyć. When I was afraid or masking my fear, I'm not truly in reality or close to anything spiritual, but I'm locked into self-propulsion. Wtedy, kiedy ja odczuwam ten lęk, albo próbuję przykryć albo chować ten lęk, to nie jestem w ogóle blisko duchowości. Jestem po prostu zamknięty w samowoli. My fear of being wrong or making mistakes led me to people-pleasing behavior so I wouldn't upset or displease others. Mój lęk przed popełnieniem jakichś błędów albo że ktoś na mnie będzie zły, to spowodowało, że ja zaczęłam zadowalać wszystkim. I was really trying to avoid anything confrontational as an unsafe place for me. Ja po prostu unikałem wszelkie konfrontacje, że to jest dla mnie niebezpieczne. As it turned out, fear was based on my perceived outcomes. Okazuje się, że ten lęk po prostu miało podstawę w tym, co ja myślę, że się stanie. When you couple that with an inability to think straight or a lack of proportion, and you have nothing more than a make-believe world. No i połączyć tą co ja myślę, że się stanie, plus brakiem jakiejś proporcji, to żyjesz po prostu w świecie, który nie istnieje. To nie jest rzeczywistość. In the big book, it says that fear sets off trains of circumstances of misfortune we feel we don't deserve. No i w Wielkiej Księdze jest opisane,
że lęk po prostu spowoduje. Can you repeat that? Yeah, it says that it creates trains of circumstance of misfortune we feel we don't deserve. Że lęk powoduje, że can somebody help me translate that? Sorry. Lęk powoduje, że sorry. Ciąg wydarzeń, na które myślimy, że nie zasługujemy. Thank you, Eva. Excuse me, it's on page 67. It sets in motion trains of circumstance which brought us misfortune we felt we didn't deserve. Okay, Eva translated it. Thank you. Okay. What that sounds to me, misfortune I feel I don't deserve, sounds like resentment. Porażki, które uważam, że nie zasługuję na te porażki, to wydaje mi się, że to brzmi jak uraza. So in reality, my own fear led me to activate all those areas of self that keep me from experiencing God and you. Wszystkie te lęki po prostu powodują, że po prostu żyję w takim świecie, gdzie jestem odcięty od Boga i od was. Bo to jest ta samowola. Trzymam je w tej samowoli, która odcina mnie od was i od Boga. So my sponsor says to me over time, after this inventory, have you spoken with your father? No i po jakimś czasie mój sponsor mnie zapytał po tej inwentury, czy rozmawiałeś ze swoim ojcem? And of course, my response was no. I oczywiście odpowiedziałem mu nie. Then the question was, is he returning your calls? Kolejne pytanie było, czy on odzwania do ciebie? Jak dzwonisz do niego, czy on odzwania? Upon which my response was no. I moja odpowiedź nie. Then he asked a great question. Have you called him? I wtedy zadał super pytanie. Czy ty dzwonisz do niego? And I said no. I odpowiedziałem nie. So he then asked me, is there anything I would like to do about that? I wtedy zadał mi pytanie, czy jest może coś, co chciałbyś z tym zrobić? He reminded me how upset I was that I was not in correspondence with my father. Przypomniał mi, jak ja bardzo to przeżywałem, że nie jestem w kontakcie ze swoim ojcem. He asked me if I would make a commitment to him to call my father on a regular basis. I zapytał mnie, czy ja bym z nim po prostu ustawił tak, że będę dzwonił do swojego ojca. At that time, I didn't even know my own father's birthday. W tamtych czasach ja nawet nie znałem, kiedy ojciec ma urodziny. He asked if I would be willing to find that out and send him a birthday card. Sponsor zapytał, czy ja bym był gotowy, żeby dowiedzieć się, kiedy są ojca urodziny i wysłać mu kartkę na urodziny. If I would acknowledge holidays, if I would renew correspondence with my own father. I jeśli bym po prostu korespondował z ojcem na przykład na święta i tak dalej, czy bym odnowił kontakt z swoim ojcem. I was reluctant, but I promised that I would take the action.
Ja czułem, nie byłem super chętny, ale obiecywałem, że ja to zrobię. As it turned out, my father eventually admitted to me that he felt that he hadn't been a very good father. No i okazało się, że ojciec sam się przyznał, że nie był najlepszym ojcem. As we got further acquainted, it was as though we were reunited as long lost friends. I im bliżej się poznaliśmy, okazuje się, że ja miałam takie poczucie, tak jakbyśmy byli starzy przyjaciele, które znów się poznają. We began to talk frequently about many things. Zaczęliśmy rozmawiać bardzo często o różnych sprawach. As he got older, he got very sick. Jak on był coraz starszy, to bardzo zachorował, bardzo poważnie zachorował. He requested that no one, that his wife not tell me how sick he really was. On miał taką prośbę, prosił swoją żonę, żeby nie powiedziała mi, w jakim stopniu on był chory. When I would speak to him on the phone, he would eventually say, "Well, pal, I'm sorry, but I've got a lot of things I need to take care of, so I'll have to talk to you in a couple days." No i jak rozmawiałam z nim przez telefon, to mówił: słuchaj, synku, mam dużo spraw do załatwienia, to porozmawiamy za parę dni. He actually was in the hospital and didn't want to trouble me with the condition of his health. Okazało się, że on wtedy był w szpitalu i nie chciał, żebym ja się tak bardzo przyjął jego stanem zdrowia. Finally, as things got worse, he allowed my stepmother to communicate the truth to me about his health. No i dopiero jak bardzo pogorszyły się sprawy, pozwolił, żeby moja macocha przekazała mi informacje o jego prawdziwym stanem zdrowia. I had the great privilege to be able to travel to the San Francisco Bay Area where he lived and visit with him over the last year of his life. I miałam wielki przywilej, że mogłem polecieć do San Francisco, tam gdzie on mieszkał, i przez ostatni rok jego życia mogłem z nim spędzić bardzo dużo czasu. Upon the arrival of the proximate time of his death, when I asked him a couple of questions, he was eager to respond. I jak zbliżała się godzina jego śmierci, zadałem mu kilka pytań i on był bardzo chętny, żeby mi odpowiedzieć. I asked him if there was anything special that he would like for me to do or anything that I could do to honor him. Zapytałem go, czy jest coś szczegółowego, które on by chciał, żebym ja zrobiła, albo coś, co oddaje mu hołd. What he told me was, he asked me, you know those people that you have been hanging around with that made it possible for us to be friends? On odpowiedział mi, wiesz tych ludzi, z którymi spędzasz dużo czasu, co spowodowali, że ty i ja teraz rozmawiamy i jesteśmy przyjaciółmi? He asked me to please stay with them. Prosił, żebym został z nimi. He also asked me of the ones that were sick and mentally off, who were asking me to help them, that I would please continue to help them. Też poprosił, że ci, którzy byli naprawdę chorzy i którzy ciągle mnie poprosiły o pomoc, żebym został przy nich i ciągle im pomagał. Because of Alcoholics Anonymous, wonderful steps,
I have been able to keep that promise to my father for a long, long time. Dzięki anonimowym alkoholikom i te cudowne kroki, ja utrzymałam tą obietnicę do swojego ojca przez bardzo długi czas. I cannot express how grateful I am for the opportunities that I have had, for God to answer the invitation to come into my heart and give me the power to do the things I have not wanted to do that have kept me here. Ja nie mogę nawet wyrazić, jak ja jestem bardzo wdzięczny, że przyjąłem to zaproszenie od Boga, żeby Bóg wszedł do mojego serca i żeby pomógł mi robić te rzeczy, które nie chcę czasami robić, żeby tutaj nadal być i trwać w tym. I now understand what the big book means when it says, we beg of you to be fearless and thorough from the very start. I też rozumiem znaczenie tych słów, które są opisane w Wielkiej Księdze, że błagamy Cię, bądź nieustraszony i dokładny od samego początku. In closing, I can just tell you that steps 4 and 5 upon my first experience, I did not know were so important. I chcę wam tylko przekazać, tak już kończąc, że kroki 4 i 5, jak zaczęłem je robić na początku, to nie wiedziałem, że są aż tak ważne. They would actually become the building blocks of a design for living that I would later implement in step 10 to keep me connected to God, to you, and to the universe. To potem to były podstawę kroku potem 10, który mnie trzyma po prostu w łączności z Tobą, z Wami, z Bogiem, z Wszechświatem. So, I love you all. Thank you so much for listening. I hope what I had to share has been helpful for someone. Więc kocham was wszystkich i mam nadzieję, że to, co powiedziałem dzisiaj, to może wam pomogło, może komuś pomogło. Dzięki. Oh, thank you, Rick. Thank you so much. And Isa, you can keep translating for me. Of course, we can't have a meeting without tears. Nie możemy mieć spotkania bez łez. All the speakers we've had for the last few weeks, every single time we've been crying because it's just such a beautiful thing. I za każdym razem, wszystkich speakerów, które mamy w ostatnich tygodniach, wszyscy płaczemy, bo jest tak pięknie. So I want to thank you for coming, and if you don't mind, we'll see if there's any questions for you. Chciałam bardzo Ci podziękować, że jesteś z nami i zobaczę, czy są jakieś pytania. No tak, i jeżeli kogoś ma pytania, mogą chyba pisać na czacie dla Iza i ona może wytłumaczyć i pytać Rick o tym. So people are going to write their questions in the chat and then I'll translate them for you, Rick. If they have any questions. If they have any questions. Czy są jakieś pytania? Jest. Okay. I'll read it out loud in Polish and then I'll translate. Od Chile. Dziękuję bardzo, Rick. Dziś tu byłam, żeby sobie pomóc, ale też Bóg wysłuchał moją prośbę, żebym mogła naprawić relację mojej córki z jej ojcem, a moim byłym mężem. Dziś dostałam odpowiedź, siła wyższa poprzez Ciebie dała mi odpowiedź. So it's not a question. Sheila just wanted to say thank you very much, Rick. I was here looking for help today, and I think God heard my prayer. I wanted to
somehow fix the relationship with my daughter, her father, and my ex-husband. And today I received my answer. My higher power, through you, gave me the answer I needed. Thank you. Okay, if there aren't any questions, I'm going to ask you one, brother. It looks like Kasia has a question. Okej, Kasia pyta. Chciałabym zapytać, jak poradzić sobie z lękiem przed odrzuceniem. Też mam takie wrażenie, że chcę zadowolić wszystkich z poczucia lęku. So Kasia asks, how do you deal with this fear of being rejected? I also have this, I also feel like I just want to people please everyone, but it's out of fear. So how do you deal with this? Well, I like to really try to the best of my ability to follow the directions that are given to us. Ja po prostu bardzo się staram, żeby działać zgodnie z instrukcjami, które są nam przekazane. I ask God to remove my fear and direct my attention to what He would have me be. Proszę Boga, żeby usunął mój lęk i skierował moją uwagę na tym, kim chcę, abym był. I also communicate about that fear to my sponsor in order to get a better feeling for what God would have me be. I również komunikuję ten lęk ze swoim sponsorem, żeby mieć większe poczucie, kim Bóg chce, abym był. The word fear many times becomes false evidence appearing real. Słowo lęk w Stanach Zjednoczonych to jest coś, co jest nieprawdziwe, które wydaje się, że jest prawdziwe. If I look at what God would have me be, He would have me be honest, humble, and willing to be who He needs for me to be and to own my own mistakes. Jak spojrzę na to, co ja uważam, że Bóg chciałby, żebym był, jak chciałbym, żebym był, to jest uczciwy, z pokorą i otwarty na to, kim chcę, abym był. I the last part, sorry. I believe God would want me to be honest, humble, and willing to own my own mistakes and to express a desire to have a more healthy, better, loving relationship. I że Bóg na pewno chce, żebym ja był uczciwy, otwarty i pokorny i żeby przyznawał się do własnych błędów, które czasami popełniam i żebym był bardziej otwarty, miłujący w wszystkich swoich relacjach. I also ask God for knowledge of His will for me and the power to carry it out concerning that relationship. No i też proszę Boga, żebym wiedział, jaka jest Jego wola dla mnie i o siłę do jej spełnienia wobec tej relacji. Even after all that, I'm still afraid, but I'm willing to take the action. No i czasami nawet po tym wszystkim ja nadal się boję, ale ja jestem gotowy, żeby i tak działać pomimo tego strachu. Okay. Thank you. Eva asks, Eva who helped with the translation, thank you Eva. Ryk, dziękuję za podzielenie się swoim doświadczeniem. Czy zdarzyło Ci się mieć powracającą urazę do kogoś, z kim przybywałeś na co dzień? Jeśli tak, jak sobie poradziłeś? So Eva asked this question, have you ever had a resentment that just kept coming back with someone that you were in close contact with on a daily basis? If yes, how did you deal with that? You know, I have had that experience. And what I've done is I've had to
take the initiative myself. Tak, miałam takie doświadczenie i to, co ja musiałam zrobić, jest, żeby wziąć inicjatywę w tej sytuacji. I've had to approach the person and indicate that I've noticed that there's difficulties between us that I don't understand. No i musiałem porozmawiać z tą osobą, podejść do tej osobie i przyznać się, że są jakieś trudności tutaj między nami i ja nie do końca rozumiem tego. I have to ask them to please let me know if I've caused some kind of harm that I'm unaware of, and to please allow me to take whatever action is necessary to set that right with them. No i ja muszę ich zapytać, czy jest coś, co ja robię, czy zrobiłam, który nie jestem świadoma, czy świadomy i co mogę zrobić, żeby to naprawić. I need to let them know how much I regret the position that I've taken our relationship to, and that my honest desire would be to move it to a place that's more loving and helpful. I ja muszę wyrazić swój żal z tego powodu, że doprowadziłam nasze relacje do takiego miejsca, gdzie są w tym momencie i że jestem otwarty i gotowy, żeby zrobić coś, żeby nasz związek przeszedł do takiego miejsca bardziej, żeby było bardziej miłości w tym wszystkim. And I'm afraid to make that approach, so I need God's help. Once again, the knowledge of his will for me and the power that I don't have to have that conversation. It's very uncomfortable. I have to be willing to be uncomfortable. No i oczywiście, że ja się boję tego zrobić, ale znowu, że ja muszę, prosząc o poznanie Jego woli i siły do jej spełnienia, i ja czasami muszę być gotowy, żeby nie czuć się komfortowo, jak to robię. Okay, thank you. Agnieszka K. Dzięki za speakerkę. Jestem ciekawa, jakie były twoje relacje z mamą. Jeśli oczywiście zechcesz odpowiedzieć. So Agnieszka asks, she's just sort of curious about your relationship with your mom, and you don't have to answer that, but if you'd like to, please do. I'll try to make this not so long. I think Sydney knows this. My mother died when I was only 23 days separated from alcohol. And I had no opportunity to make amends to her. No, Sydney znam tą historię i moja mama zmarła dopiero jak byłem 23 dni trzeźwy i nie miałam szansy, żeby jej zadośćuczynić. In absolute bewildered state upon her death, I called out to a God that I had no idea was even there. No i ja byłem po prostu oszołomiony jej śmiercią i w takim stanie wykrzyknęłam do Boga, nawet nie mając tą pewnością, że On tam jest. I needed to know what to do. Ja musiałem wiedzieć, co ja powinienem zrobić. At the time I was in a treatment center and they had given me permission to leave if I needed to. W tamtych czasach byłem w odwyku i oni powiedzieli, że ja mogę wyjść na parę dni, jeśli muszę. I called out to God for an answer, and as I awakened after sleeping for only a few hours, the idea came into my mind of what I needed to do. No i wykrzyknęłam do tego Boga, co ja mam teraz zrobić, i obudziłem się po parę godzin snu i ta myśl przyszła do mnie, co ja powinienem zrobić. I made a decision to go back to the treatment center, to be the first person in my family to attract and retain sobriety and dedicate everything good I do in my life and in my recovery to the memory of my mother, that if her spirit is a new star in the heaven and she could look through down onto this earth and see me, she would go, look at, he's okay, my son is, I'm happy with him, he's doing good. I postanowiłem wtedy, że wrócę do tego odwyku i że dam siebie wszystko, żeby być pierwszą osobą
w mojej rodzinie, która będzie żyła na trzeźwo, która będzie utrzymywała tą trzeźwość i pomaganie innym. I jak moja mama jest gdzieś tam w niebie, gwiazda w niebie, jak patrzy na mnie z tego nieba, że mówi, że spójrz na mojego syna, spójrz na to, co on robi, on jest okej. And because of that, I have a great relationship with my mother today. I've been able to keep that promise as well. Thank you. I dzięki temu mam super relację z moją mamą dzisiaj i utrzymuję tą obietnicę.